szczęśliwego nowego roku. Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Rolls-Royce'a Cullinana. Teraz będzie krótka historia marki, ale jak nie chcecie tego słuchać, to teraz też macie znacznik na ekranie, gdzie trzeba przewinąć. Chociaż polecam posłuchać, bo historia ma parę ciekawostek. Markę Rolls-Royce pewnie każdy z Was zna, to brytyjski producent ultraluksusowych samochodów, które początki sięgają oficjalnie 1906 roku, ale spokojnie można też mówić o roku 1904. Firma powstała dzięki dwóm panom, pan Henry Royce oraz pan Charles Stuart Rolls, którzy poznali się w 1904 roku, a już 2 lata później powstała firma Rolls-Royce Limited. Kolejność nazwisk miała być odwrotna, czyli Royce-Rolls, ale Anglicy stwierdzili, że alfabetycznie będzie lepiej. A co do założycieli, to pan Royce już od młodości był zafascynowany technologią i motoryzacją i podobno zaczęło się od tego, że kupił auto marki Decaville, które okazało się super awaryjne, więc na nim szkolił i szlifował, poprawiał je, doprowadzając do perfekcji. W końcu był podobno perfekcjonistą i dbał o każdy detal. W 1884 roku założył swój biznes, gdzie zajmował się mechaniką i elektryką. Drugi z panów, pan Rolls, studiował mechanikę i podobno już od młodych lat miał do czynienia z motoryzacją, ponieważ miał w rodzinie samochód. Co więcej, startował w wyścigach samochodowych, które to fundował z salonu samochodowego, który sam otworzył. I właśnie szukając kolejnych samochodów do swojego salonu, trafił na pana Royce'a, z którym to w 1906 roku założył firmę Rolls-Royce Limited. Chociaż za datę powstania firmy można uznać 1904 rok, bo już wtedy Anglicy ustalili biznesowe partnerstwo. Wracając jeszcze do pana Rollsa, to jego druga pasja to były samoloty i między innymi był on jednym z pierwszych, który przeleciał nad kanałem La Manche i to w dwie strony. Niestety, był on też pierwszym w czymś innym. Był pierwszą ofiarą katastrofy lotniczej w Wielkiej Brytanii, gdzie zginął w 1910 roku w wieku zaledwie 32 lat. Na szczęście dziedzictwo jego nazwiska przetrwało znacznie dłużej. Pierwszy samochód Rolls-Royce powstał już w 1904 roku, czyli w tym samym, w którym panowie się poznali i rozpoczęli współpracę. Pierwszym owocem ich współpracy był model 10 HP, którego w zasadzie skonstruował sam pan Royce, ale na mocy porozumienia z Rollsem był on zaprezentowany już jako wspólny projekt Rolls-Royce 10 HP. Czyli Royce projektował i produkował, a Rolls sprzedawał. W zasadzie to nawet nie był pełen samochód, tylko podobno kupowało się podwozie i silnik, a kabinę i resztę można było zamówić w wyspecjalizowanych zakładach. Model 10 HP miał silnik 1,8 litra, dwucylindrowy o mocy 12 koni i mógł pędzić 63 km/h. W planach miało być wyprodukowanie 20 sztuk, ale skończyło się na 16. Następnie były jeszcze modele 15 HP, 20 HP oraz 30 HP, które również były dziełem Royce'a, ale na mocy porozumienia były sprzedawane pod wspólnym szyldem w salonach pana Rollsa. Każdy z kolejnych modeli był nieco większy, mocniejszy, szybszy i bardziej luksusowy. I tak doszliśmy do roku 1906 i powstania modelu 40-50 HP, który potem dostał nazwę Silver Ghost. Bardzo luksusowy model, produkowany przez 20 lat i wyprodukowano 7874 sztuki. Następcą Silver Ghosta był znany do dziś Rolls-Royce Phantom, który pierwszy raz pojawił się w 1925 roku. Wracając do Silver Ghosta, to na tym modelu też po raz pierwszy w 1909 roku pojawiła się figurka Spirit of Ecstasy, czyli symbol, który dziś jest na masce niemal każdego Rolls-Royce'a. Jest to rzeźba przedstawiająca pochyloną kobietę z rozwianym ubraniem. Kobietą tą jest modelka Eleanor Velasco Thornton, której to rzeźbę kazał wyrzeźbić baron Montagu rzeźbiarzowi Sykesowi. Modelka nie była przypadkowa, bo była to właśnie kochanka barona. Swoją drogą, baron był ogromnym pasjonatem motoryzacji, dlatego też miał te modele Rolls-Royce'a i był założycielem m.in. czasopisma The Car Illustrated. Figurka od 1911 roku jest obecna na każdym modelu Rolls-Royce'a. Inne nazwy tej figurki to Flying Lady albo Silver Lady. Ciekawostka jest taka, że w latach 30. była też figurka, na której modelka klęczała i tym samym była niższa, dzięki czemu była lepsza widoczność dla kierowcy. Była ona montowana w bardziej sportowych modelach Rolls-Royce'a. Przez większość swojej historii figurka była srebrna, stąd też Silver Lady, ale na przykład w latach 20. można było ją zamówić z dopłatą z 24-karatowego złota. W czasach współczesnych również figurki mogły być pozłacane, podświetlane, kryształowe czy ostatnio nawet czarne, a nawet i w innych kolorach. Warto też dodać, że Rolls-Royce poza motoryzacją zajmował się również lotnictwem, a dokładniej produkował silniki do samolotów.
Lotniczy oddział Rollsa powstał w 1914 roku na prośbę rządu brytyjskiego. Podczas II wojny światowej Rolls-Royce skupił się tylko i wyłącznie na produkcji silników i tym samym była kilkuletnia przerwa w produkcji samochodów. Zresztą filia lotnicza poprzez bardzo długie badania i konstrukcję jednego z silników odrzutowych doprowadziła w latach 70. do bankructwa. Tym samym firma została znacjonalizowana i poddana restrukturyzacji. W ten sposób powstały oddzielne spółki motoryzacyjna oraz oddzielna lotnicza. W 1980 roku motoryzacyjną część, czyli Rolls-Royce Motors Limited, została wykupiona przez brytyjskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe Vickers. Lata 80. i 90. były sporą stagnacją w produkcji samochodów, którą uratował Sultan Brunei, który powiększał swoją niesamowitą kolekcję ultra rzadkich luksusowych samochodów i zamówił właśnie mnóstwo Rolls-Royce'ów i Bentley. Zamówień było tak dużo i tak dobrze płacił, że dzięki temu firma ponownie stanęła na nogi i powstały nowe modele nie tylko dla sułtana z Brunei. W 1998 roku Rolls-Royce po raz kolejny zmienił właściciela, tym razem wykupił go Volkswagen, z tym, że był pewien haczyk. Otóż ta firma zbrojeniowa, Vickers, sprzedała wszystko dla Volkswagena poza znakiem towarowym Rolls-Royce, czyli nazwą i logiem, które to sprzedali dla BMW. Tym samym Volkswagen przez 5 lat był właścicielem Rolls-Royce'a, ale był uzależniony od BMW. Po pierwsze, BMW było właścicielem nazwy, a po drugie, dostarczało część silniku do samochodów i miało taką umowę, że może zakończyć tą dostawę 12-miesięcznym okresem wypowiedzenia. A 12 miesięcy to było zdecydowanie za krótko na zaprojektowanie nowych silników i nowych płyt podłogowych, więc firmy musiały dojść do porozumienia i tym samym w 2003 roku BMW przejęło prawie całą firmę Rolls-Royce. Mówię prawie, bo zachowała sobie markę Bentley, którą to Rolls-Royce wykupił w 1931 roku. BMW do dziś jest właścicielem Rollsa, a Volkswagen Bentleya. I po tym krótkim wstępie przechodzimy do Culinana, czyli pierwszego SUV-a marki, który swoją premierę miał w 2018 roku, a w zeszłym, czyli już w 2024, poznaliśmy serię drugą, która jest po prostu odświeżeniem modelu. I ja właśnie testuję tą odświeżoną odmianę, która nadal jest wielka. Jest wielka jak i nazwa, bo nazwa Cullinan pochodzi od największego i najczystszego diamentu, jaki kiedykolwiek znaleziono na świecie. Ważył ponad 3100 karatów, czyli 621 gramów i był odnaleziony w 1905 roku w Afryce. I to by się zgadzało z Cullinanem, który ma 5 metrów 35 cm długości, 2 metry 16 cm szerokości oraz 1,83 m wysokości. Rozstaw osi to niemal 3 metry 30 cm, a prześwit wynosi od 17 do 21 cm, ponieważ auto jest zawsze wyposażone w pneumatyczne zawieszenie z możliwością regulacji wysokości. Chociaż moim zdaniem Cullinan najlepiej wygląda na zwykłym lub na obniżonym zawieszeniu. A i tak na nagraniach, gdzie nie ma obok innych aut, to nie widać wielkości tego samochodu, ale jak zaparkujemy go obok innych samochodów, to od razu widać, jaki to jest kolos. No jest ogromny. Ogromny i brzydki. Tylko to jest ten rodzaj brzydoty, która aż się podoba. Jest tak brzydki, że aż ładny i po kilku dniach zaczął mi się podobać. Ma w sobie coś chińskiego, ale i coś takiego, że nie sposób oderwać od niego wzrok. Jest wielki, majestatyczny, ale nie jest też wulgarny, co ja akurat lubię i cenię. No i od razu widać, że jest to Rolls-Royce przez ten wielki grill Pantheon, który to jest metalowy. Tak, to jest metal, który jest dość ostry. Myślę, że jest ostrzejszy niż moja maszynka do golenia. No i na szczycie jest legendarna figurka Spirit of Ecstasy, którą ciężko ukraść. Poważnie, figurka jest chowana ze względu bezpieczeństwa i jak ją zaczniemy szarpać, to ta się chowa. Co więcej, w kabinie mamy przycisk, którym w Rolls-Royce'ach domyślnie zawsze jest przycisk numer 8 na desce i ten przycisk chowa lub wysuwa figurkę. No piękna jest. Swoją drogą, Cullinan jest pierwszym modelem w historii, który ma dwie figurki. Druga mała jest w kabinie i pojawiła się ona właśnie po lifcie. Podobno spędzili niemal 4 lata tylko po to, żeby ją dobrze podświetlić. Kolejny detal, z którego znany jest Rolls-Royce, to dekielki na kołach, które się nie kręcą, czyli cały czas widzimy emblemat Rollsa. Świetnie to wygląda, szkoda tylko, że w testowanym egzemplarzu parowały te dekielki. I koła mają 23 cale, czyli wielkie jak całe auto. Wielkie są też rury wydechowe, a raczej dziury w zderzakach, bowiem dopiero za nimi są prawdziwe 4 końcówki wydechów. No ale lepsze to niż atrapy. Jeszcze sekundę skupmy się na zmianach wizualnych, bo testowany Cullinan to seria druga, czyli poliftowa odmiana, która główne zmiany ma z przodu, gdzie mamy przemodelowany zderzak, nowe klosze lamp z nowym wzorem świecenia, czy tam sygnaturą świetną i w zasadzie to niemal wszystko. A nie, przepraszam, jest jeszcze podświetlany grill z przodu,
który moim zdaniem tutaj nie do końca pasuje. To już jest za dużo. Ja wiem, że w markach premium jest teraz moda, gdzie BMW czy Mercedes prześcigają się w podświetleniach, ale Rolls-Royce to jest więcej niż premium. I takie podświetlenie moim zdaniem nie przystoi. Na pocieszenie jest ono bardzo delikatne, a nie tak ordynarne jak w wymienionych markach. Zmiany z tyłu, jak widzicie, były nieco subtelniejsze, delikatnie zmieniono zderzak czy lampy oraz wydech, a raczej dziurę w zderzaku, która ma teraz nieco inny kształt. W takim razie pora na bagażnik. Ten jest otwierany w sposób jak w BMW X5, X7 lub jak w Range Roverze, czyli dwuczęściowo. Najpierw klapa idzie do góry, a potem możemy jeszcze opuścić dół. I niestety, ja nie miałem tej opcji, ale da się tutaj mieć 2 krzesełka i stoliczek. Na filmach i zdjęciach wygląda to fajnie, chociaż nie jestem pewien, czy ktoś z tego korzysta. Bagażnik ma 560 litrów pojemności, co w zupełności wystarczy. Nie wiem też, czy zwróciliście uwagę, ale ja mam przeźroczystą szklano-grodziową oddzielającą bagażnik od kabiny. To jest opcja dla wersji 4-osobowej, ale można też mieć kanapę 3-miejscową, która wtedy można położyć i powiększyć bagażnik. W tej 4-osobowej odmianie jest to niemożliwe. Bagażnik jest wyłożony grubą i miękką wykładziną, a na przykład rączka do podnoszenia tego schowka jest skórzana. Czuć już tą dbałość o detale. Schowek pod podłogą jest mały, zmieści zestaw naprawczy czy jakieś drobiazgi. W kufrze znalazłem też gniazdo pod zapalniczkę i niestety brak haczyków na zakupy. Dobra, to wsiadamy do tyłu, gdzie są charakterystyczne dla Rollsa drzwi typu Suicide, czyli samobójcze, otwierane do tyłu. Wygląda to fantastycznie, ale mają one jeden duży problem. Otóż jak chcemy wysiąść, to musimy mieć do tego osobę, która nam te drzwi otworzy, bo samemu naprawdę ciężko jest to wypchnąć. Druga sprawa to drzwi zamykają się elektrycznie, ale otwierają się już manualnie. Dziwne. No i nawet jak zamykają się elektrycznie, to robią to dość mocno. Spodziewałem się subtelniejszego, takiego delikatniejszego domykania. No i nie zawsze te przyciski na drzwiach idealnie działały. Czasem musiałem zamykać ręcznie. W drzwiach jest też bajer, który znamy ze Skody, czyli schowana parasolka. Z tym, że w Rollsie jest to oczywiście bardziej luksusowo wykonane, do parasolki jest specjalny przycisk, żeby ją wysunąć, a sama parasolka jest wielka i super solidna. I tu pytanie do Was. Czy wiecie, jakie było pierwsze seryjnie produkowane auto z parasolką ukrytą w drzwiach? Podpowiem, że nie była to Skoda, ani nie był to też Rolls-Royce. A odpowiedź to Nissan w modelu Pulsar GTI-R, znanym inaczej jako Sunny GTI-R. Ciekawostka. Dobra. A z tyłu witają nas 2 kapitańskie fotele z pełną elektryczną regulacją i z ciekawym, nowym wykończeniem. Otóż ten wzór na środku to nie jest skóra, tylko wykończenie z bambusa. I ten wzór na środku to są podobno 2 litery R, czyli Rolls-Royce, tylko jakoś tak dziwnie poprzekręcane, czego ja kompletnie nie widzę. Materiał bardzo ciekawy i to jest oczywiście ukłon do młodej klienteli, bo tutaj można naprawdę mocno zaszaleć i z tym wykończeniem i z kolorami. Ale oczywiście jest też klasyczna, prawdziwa skóra i ja bym taką wolał. I fotele, jak widzicie, mają izofixy, więc można z tyłu wozić dzieci. Zarówno dzieci, jak i dorośli nie będą narzekać na brak miejsca, bo tego jest mnóstwo. Ja mam 186 cm i bez problemu się mieszczę. No i poza pełną elektryką foteli jest tutaj masa, ale to masa udogodnień. Mamy na przykład ogromny schowek na napoje, gdzie akurat u mnie jest zrzucony pilot od multimediów. Dalej mamy zamykaną lodówkę z 2 stopniami chłodzenia i 2 kieliszkami. Na tunelu środkowym jest jeszcze ukryte pokrętło do obsługi multimediów na 2 schowanych w oparciach foteli ekranach. Ekrany, jak i stoliki pod nimi są oczywiście elektrycznie otwierane. Na ekranie, poza filmami, możemy też sobie ustawić na przykład masaże w fotelach. Z tyłu jest też oczywiście dwustrefowa klimatyzacja z genialnym sterowaniem. No popatrzcie na to i posłuchajcie, jak klikają wszystkie fizyczne przyciski. Lubię tą dbałość o szczegóły. Tak samo jak i ten gruby dywan i podnóżek z metalu. No piękna sprawa. I cały tył poza dachem jest obszyty skórą i wykończony prawdziwym drewnem. Zgadza się, to wszystko to skóra.
A na dachu mamy gwiazdy, czyli słynne już podświetlenie, które w nocy wygląda jak gwiazdozbiór. Wskakujemy więc naprzód, gdzie również jest super wygodnie i również wszystko jest elektryczne. Bez problemu dobierzecie wygodną pozycję, odpalicie V12 i odjedziecie. Dobra, to pora na deskę rozdzielczą, gdzie w wersji poliftowej są pewne zmiany. Pierwsza zmiana, o której już mówiłem, to pod zegarkiem analogowym pojawiła się figurka Spirit of Ecstasy. Druga nowa rzecz, to po prawej stronie od figurki mamy teraz takie nowe, pionowe podświetlenie deski rozdzielczej, a trzecia rzecz, to już faktycznie duża zmiana, bo mowa o cyfrowych zegarach. Zgadza się, Cullinan ma już tylko cyfrowe zegary, zamiast tych pięknych analogowych. Co prawda, tutaj postawiono również na bardzo spokojny i elegancki motyw, no ale ja tego nie czuję. Niby jest ładnie, ale czegoś mi tutaj brakuje. Nie zdradzam też innych motywów czy widoków i mam nadzieję, że ich tutaj nie ma. Ma być prosto i bez zbędnych fajerwerków. Swoją drogą, teraz deska wygląda jakby cała była pod jedną taflą szkła, bo zegary i ten element przed pasażerem jakby łączą się. Właśnie, ekran środkowy dostał wreszcie nowy system multimedialny, bo te w poprzednim Cullinanie były już stare. Tu ponownie jest iDrive, znany z BMW, ale już nowszej, 8. generacji. System działa naprawdę nieźle i jest w miarę intuicyjny, chociaż jak widzicie, sporo jest tutaj ikonek i trochę jednak czasu trzeba spędzić, żeby się w tym odnaleźć. Rolls zmienił nieco szatę graficzną, dodał swoje ikonki i dźwięki i wszystko prezentuje się naprawdę nieźle. Niestety, system ma czasem lekkie przycięcia, ale i tak obsługa i wpasowanie ekranu jest świetne. Tak samo jak i sterowanie klimatyzacją. No to jest styl. Nie ma dotykowych przycisków, tylko wielkie pokrętła i przyciski. To mi się podoba. Tak samo jak i te przełączniki od świateł. No pięknie. I to wszystko pracuje z takim idealnym wyczuciem, kliknięciem i siłą. Nawet kierunkowskazy mają taki dystyngowany dźwięk. Posłuchajcie tych elementów. Piękne, co? To pora sprawdzić resztę materiałów i spasowanie. Metal, drewno, skóra i piano black. Tak, niestety, ale jest tu coś, co wygląda jak piano black na drzwiach, a to jest słabe. Ale poza tym materiałem to jest klasa sama w sobie, czuć za co się płaci grube miliony. Ale jest jednak coś, co doprowadzało mnie do szału, czyli to. Zgadza się. Fotel kierowcy skrzypi. I to tak skrzypiał, że słyszało się to podczas jazdy. A to w tak drogim i niesamowicie dobrze wyciszonym aucie jest nie do pomyślenia. Domyślam się, że serwis by się tym szybko zajął, ale fotel skrzypi. To pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę.
A pod maską coś wspaniałego, czyli podwójnie doładowane V12 o pojemności 6,3 litra. Tak ten silnik brzmi. Niestety, jak słyszeliście, rozrusznik bardzo krótko i szybko kręci, a szkoda, bo w V12 zawsze się pięknie one i długo kręcą. Tutaj jednak postawiono na ciszę i faktycznie jak zamykamy maskę, to ma się wrażenie, że auto jest zgaszone. Zresztą podczas jazdy jest tak samo. Silnik ma 6,75 litra pojemności i jest to silnik BMW, chociaż pojemność nieco może mylić, bowiem Rolls-Royce miał w swojej ofercie przez ponad 60 lat taki legendarny silnik i był montowany m.in. w starszym Phantomie, Silver Shadow, Silver Speed czy w Cornishu. Swoją drogą mam na kanale test Bentleya Turbo R właśnie z tą legendarną jednostką. Tutaj jest to już silnik BMW, który miał 6 litrów, potem 6,6, a dla Rollsa jest specjalnie zwiększona pojemność do 6,75 litra. I to jest ten sam silnik, który występuje w nowym Phantomie, Ghostie i w tym Culinanie. Mamy 571 koni, 850 Nm, dostępne od 1750 obrotów, napęd na wszystkie koła, gdzie swoją drogą Culinan jest pierwszym Rollsem z napędem na wszystkie koła, oraz mamy 8-biegowy automat ZF. Wszystko to pozwala na sprint do pierwszej setki w czasie 5,3 sekundy i co ciekawe, jest to o 1/10 sekundy wolniej niż przed liftem. W ofercie jest też wciąż wersja Black Badge, która podobnie jak i przed liftem jest mocniejsza, bo ma 600 koni oraz 900 Nm i jest szybsza do setki o 0,3 sekundy. Sprawdźmy jednak testowaną sztukę. Wynik jest nawet lepszy niż podaje producent i wyszło równe 5 sekund. Ale był to start z duszeniem z hamulca. Tutaj nie ma procedury startu, czego zresztą i tak nikt w Rollsie nie robi. I nim jak startujemy, to robi się to normalnie, więc pora na taki test. I teraz wynik to 5,4 sekundy. Trakcję da się wyłączyć, ale tylko w trybie off-road, a wtedy też jest automatycznie podniesione zawieszenie. Zgadza się, auto ma tryb off-road oraz ma nawet tryb wolnej jazdy na skrzyni biegów. W ogóle zobaczcie, jak ta skóra jest naciągnięta na drążek do zmiany biegów. A jak jesteśmy przy skrzyni biegów, to sprawdźmy elastyczność i reakcję na gaz. Oczywiście, jak to w Rollsie, tutaj nie ma obrotów, tylko jest procent wykorzystania mocy, co ja uważam za świetny akcent. A sama reakcja na gaz oraz zmianę biegów jest naprawdę szybka, opóźnienie jest minimalne, a osiągi świetne. Świetne, jak sprawdzimy, ile waży ten samochód, a jego waga to 2732 kg. Zgadza się, Culinan jest cięższy niż nowe BMW M5, a to już jest nie lada wyczyn. Więc 5 sekund do setki w aucie, które waży i wygląda, jest wykonane jak pałac Buckingham, no robi wrażenie. Tak samo jak robi wrażenie jazda tym samochodem. Zacznę od komfortu, bo ten jest na niesamowitym poziomie. Zawieszenie, które niweluje niemal wszystkie nierówności i auto wręcz płynie przez drogę. Jest tutaj pneumatyka z kamerami, które monitorują drogę i dostosowują amortyzatory do terenu, a system ten nazywa się Magic Carpet Drive, czyli mamy się czuć, jakbyśmy latali na dywanie. Nigdy nie latałem na dywanie, ale wydaje mi się, że jazda tym Culinanem jest przyjemniejsza. Z pewnością jest ciszej, bo wyciszenie jest wręcz abstrakcyjne i przy 140 czułem się, jakbym jechał 60-70 km na godzinę. Poważnie tak jest cicho. No i sam układ napędowy, gdzie skrzynia biegów bije biegi z taką gracją i tak niezauważalnie, że podczas przyspieszenia można było mieć wrażenie, że jest to bezstopniowa skrzynia, tylko że bez wycia. No piękna sprawa. Tym autem się tak przyjemnie wolno podróżuje, że aż się nie chce z niego wychodzić. Wsiadamy, zamykamy drzwi i nawet nie potrzebujemy muzyki, tylko idealna cisza i jedziemy. Swoją drogą audio również gra przepięknie, tak samo jak i pięknie świecą światła. Poziom odizolowania od otoczenia jest na abstrakcyjnym poziomie. Brawo!
Auto jest też oczywiście ogromne, więc po mieście czasami jest nieco ciężko manewrować, ale to chyba jest jasne. Gorzej, jak obok nas jedzie jakieś mniejsze auto, bo można go nie zauważyć. Jakbyście byli ciekawi, to do tego Rollsa można też zamontować hak holowniczy, a auto ma uciąg na poziomie 2700 kg. No dobra, ale pewnie jesteście bardziej ciekawi, jak brzmi to V12 na zewnątrz, więc pora na występ. Zgadza się, nic nadzwyczajnego. Auto jest aksamitnie ciche i takie ma być. To jest Rolls-Royce, a nie jakieś tam Lamborghini czy Ferrari. Ma być cicho i komfortowo. I tak też jest. I jest zaskakująco ekonomicznie, jak na prawie 3-tonowego wieloryba. W mieście mój rekord to 16 litrów, ale tak to raczej miałem wyniki około 20-25 litrów. Na trasie jest dużo lepiej i przy 120 auto zużywa około 13,5 litra, przy 140 16,2. Podobno przy 160 zużycie to 19 litrów, a przy 224. A bak paliwa ma 100 litrów, więc przy 200 zasięg to 400 km, a przy 120 740. Bardzo ładnie. Szkoda tylko, że ten korek wygląda jak metalowy, a tak naprawdę jest plastikowy. W takim razie pora na cenę. Cennik Culinana zaczyna się od 485 000 euro brutto, czyli od około 2 75 000 złotych, a kończy się grubo powyżej 2,5 miliona, bo to już zależy od fantazji kupującego, a każdy egzemplarz konfiguruje się pod siebie. Ten prezentowany egzemplarz kosztował nieco ponad 557 000 euro brutto, czyli 2 383 000 złotych. Tym samym jest to chyba najdroższy SUV na świecie, a konkurencji brak. Owszem, jest Ferrari Purosangue z V12, ale to jest super sportowy SUV, a Culinan to zupełnie inny poziom i komfortu, i samochodu. Bentley Bentayga też jest nieco niżej. Dodam też w tym miejscu, że Culinan to nie jest BMW X7 w innym przebraniu. To jest zupełnie inny samochód na innej płycie podłogowej, którą Culinan dzieli m.in. z Rolls-Royce'em Phantomem. Są też inne silniki, no to są inne auta, nie ma więc mowy, jak w przypadku grupy Volkswagena, że Bentley Bentayga i Lamborghini Urus to takie lepsze Audi Q7 czy nawet Volkswagen Touareg. Rolls-Royce Culinan to najczęściej kupowany Rolls-Royce ostatnich lat, gdzie ponad połowa sprzedanych samochodów to był właśnie ten model. W 2022 i 2023 roku firma łącznie sprzedała ponad 12 000 samochodów na całym świecie, z czego połowa to były właśnie Rolls-Royce Culinany. Okazało się, że super bogaty klient też chce mieć SUV-a, który będzie mógł dojechać nieco dalej niż swoim Phantomem czy tam Ghostem. Dodatkowo Culinan zaczął mocno eksperymentować, a to z kolorami, a to z wykończeniem, czego efektem jest to, że każdy z Rollsów sprzedanych w 2023 roku miał przynajmniej jeden element na specjalne zamówienie. Czyli mowa tu na przykład o indywidualnym lakierze, wykończeniu w wzorze tapicerki czy innym detalu. A samo auto jest tak abstrakcyjnie luksusowe, że aż ciężko je podsumować. Jakość materiałów, dbałość o szczegóły i ten silnik V12 tworzył naprawdę niesamowity pałac na kołach. To jest absolutny szczyt luksusu, którego trzeba zasmakować, żeby zrozumieć. I tego Wam życzę w tym nowym 2025 roku. Czyli zdrowia, radości, dużo czasu z rodziną i przyjaciółmi oraz odrobinę luksusu, jak w tym Rolls-Royce. Cześć!